Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Szybki komentarz po decyzji ECB. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście przypominam, że wszystkie materiały, które zostały zużyte do tego, żeby stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform, Xstation 5 i z Bloomberga. Zaczynamy. Szybki komentarz po decyzji ECB. Ponieważ nagrywam ten materiał pół godziny po decyzji Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych i 10-15 minut po tych danych o PKB ze Stanów Zjednoczonych, więc mamy pakiet, który może dzisiaj zadecydować o losach rynku i oczywiście zadecydować o kształcie wykresów tygodniowych, które jutro będziemy ostatecznie kończyć, więc przyjrzyjmy się temu, co się wydarzyło. ECB oczywiście podwyższył stopy procentowe o tyle, ile zakładał konsensus rynkowy, czyli tutaj nie ma żadnego zaskoczenia. Na czerwonym pasku z informacji, które pojawiły się jeszcze przed konferencją prasową prezes ECB, a nagrywam ten materiał przed słowami prezes ECB, więc odniosę się do nich dopiero jutro. Tutaj rynek nie jest zaskoczony, jak widzimy. Z tych informacji wynika tylko, że ECB nastawia się na kolejne podwyżki stóp procentowych, co rynek wcześniej dyskontował. Jak widzimy na rynku pieniężnym, jak zmieniły się stawki co do tego, gdzie mogą być ustanowione szczyty cyklu podwyżek stóp procentowych w strefie euro, tutaj nie ma większych zmian, czyli jesteśmy cały czas na tych samych poziomach, nic tu się generalnie nie zmieniło. Dane ze Stanów Zjednoczonych o PKB zaskoczyły pozytywnie, były lepsze niż zakładały prognozy. Dane o zamówieniach na dobra trwałego użytku były jednak gorsze. Natomiast moim zdaniem dzisiaj w tym pakiecie, jako że dane makroekonomiczne były lepsze, moim zdaniem o PKB są zdecydowanie ważniejsze niż durable goods. W takiej sytuacji moim zdaniem rynek odbierze te dane, w tym wypadku bardzo optymistycznie będą one wykorzystane jako pretekst do kupowania ryzyka, ponieważ te dane są naprawdę testem sentymentu, ponieważ gdyby się te dane pojawiły jeszcze 2 tygodnie temu, to powinny doprowadzić do wzrostu rynkowych oczekiwań co do stóp procentowych, czyli spadku indeksów giełdowych. Natomiast od 2-3 tygodni mamy zmianę sentymentu na rynku i teraz rynek oczekuje bardzo dobrych informacji wzmacniających tezę, że kupowanie ryzyka jest korzystne i myślę, że te dane dzisiaj dostarczą takie argumenty i indeksy giełdowe pójdą w górę i w ogóle ryzyko będzie kupowane. Czyli mówiąc w skrócie, dzisiejsze dane i informacje z ECB są testem sentymentu rynkowego. Ja osobiście uważam, że dane zostaną wykorzystane do tego, żeby kupować ryzyko, bo będą wykorzystane jako pretekst, jako informacja wspierająca tezę o tym, że wzrost gospodarczy jest lepszy niż zakładały prognozy. Nie są one wtedy uwzględnione w cenach, warto je wtedy uwzględnić w cenach, więc indeksy giełdowe powinny generalnie pójść do góry, ale oczywiście jestem bardzo ciekawy, co się wydarzy, ponieważ gdyby zobaczyć, jak rynek rynkowych stóp procentowych reaguje na to, widzimy spadki rentowności amerykańskich obligacji i niemieckich obligacji, czyli naprawdę jest fundamentalna dodatkowa przesłanka ku temu, żeby indeksy giełdowe były kupowane. Natomiast kiedy zobaczymy rynek pieniężny, jak te implikowane stopy procentowe dla Stanów Zjednoczonych się kształtują, to nie ma tutaj większych zmian względem tych poziomów z poranku w Europie, więc ale oczywiście wszystko się może zmienić po tym, jak rozpocznie się handel na Wall Street i oczywiście jakie będą po tych słowach prezesa ECB, które się za chwilę zaczną pojawiać, które jeszcze oczywiście nie są w tym wykresie uwzględnione. Amerykański dolar w momencie tworzenia wpisu, w momencie danych makroekonomicznych testuje poziom parytetu. Wniosek jest taki, że dzisiejsza sesja ma za zadanie utrzymać rynek nad parytetem. Jeżeli tak się wydarzy, to moim zdaniem euro-dolar będzie sygnalizował, w ogóle amerykański dolar na całym indeksie, że ma ochotę kontynuacji tendencji wzrostowej na euro-dolarze, czyli osłabienia amerykańskiego dolara, tak żeby przenieść wykresy prowzrostowe, te sygnały, które się pojawiły po tym, jak euro-dolar wybija się górą z tego półrocznego kanału, spadkowego kanału wojny. Jeżeli te sygnały zostaną przeniesione jutro na wykres tygodniowy, to oczywiście będzie to zachęta do tego, żeby jeszcze z większym optymizmem patrzeć na to, jak może się kształtować koniunktura na rynku ryzyka w końcówce tego roku, więc naprawdę moim zdaniem to, co się teraz wydarzy na parytecie, jest bardzo interesujące. Natomiast sam indeks dolarowy pokazuje, że jeżeli złamiemy te ostatnie poziomy ekstremalne, to w takiej sytuacji należy się spodziewać kolejnej fali 2% osłabienia amerykańskiej waluty, co byłoby bardzo korzystne oczywiście dla rynku ryzyka. Jak zobaczymy, jak traderzy na rynku euro
na rynku opcyjnym tutaj budują swoje pozycje, to widzimy, że zanika takie niedźwiedzie nastawienie do euro i budują się pozycje prowzrostowe. To jest bardzo interesująca obserwacja. I kolejna taka obserwacja dotycząca tego samego, natomiast względem jena japońskiego widzimy, że w krótkich terminach rośnie nastawienie na to inwestorów, że jen będzie się umacniał. I to jest także bardzo interesujące. Z kolejnych ciekawostek płynących z rynku pieniężnego widzimy, że dla Wielkiej Brytanii spada oczekiwanie na podwyżkę stóp procentowych o 75 punktów bazowych na najbliższym posiedzeniu. To może być czynnik, który będzie osłabiał funta brytyjskiego, ale myślę, że funt brytyjski jest teraz także w gronie tych aktywów, tych walut, które będą zyskiwały w sytuacji, kiedy amerykański dolar będzie tracił na wartości, więc no, nie przywiązywałbym się teraz zbytnio do tego. No i oczywiście indeksy giełdowe, moim zdaniem, będą dzisiaj, wykorzystają te dane, żeby kontynuować tendencje wzrostowe, żeby uwzględniać już te dane, które wcześniej były zdyskontowane jako słabe, ale teraz okazują się, że nie są aż tak złe, więc no, moim zdaniem będzie to pretekst do kupowania. Każda inna reakcja moim zdaniem będzie dla mnie zaskoczeniem. Natomiast z technicznego punktu widzenia najważniejsze i kluczowe na indeksie S&P jest utrzymać nad poziomem 3820 punktów, czyli nad linią szyi kilkutygodniowej formacji podwójne dno. Jeżeli tak się stanie, to jeżeli to się wydarzy i dodatkowo jutro przeniesiemy te sygnały na wykres tygodniowy, to naprawdę optymizm powinien być jeszcze większy, a DAX znowu relatywnie zachowuje się lepiej, a spadek rynkowych stóp procentowych, czyli wzrost bundów, czyli spadek rentowności niemieckich papierów będzie sprzyjało, żeby te niemieckie akcje, czyli indeks giełdowy w ogóle rósł jeszcze szybciej niż indeksy giełdowe na Wall Street. Rynkowe stopy procentowe i amerykański dolar oczywiście sprawia, że musimy patrzeć na zachowanie ceny złota. Jeżeli amerykański dolar będzie się dalej osłabiał, a rentowności będą spadać, zwłaszcza jeżeli te amerykańskie T-notes przekroczą znowu poziom 4, przebiją poziom 4%, to w takiej sytuacji oczywiście złoto powinno rosnąć, bo taka mieszanka sprzyja tendencjom wzrostowym ceny złota. Z ciekawostek także widać, jak bardzo Europa zwiększa zapasy gazu ziemnego. Jesteśmy już na zdecydowanie lepszej trajektorii niż średnia, zbliżamy się do tych poziomów ekstremalnych, więc wygląda na to, że zima będzie przez Europę przetrwana i nie ma się czym martwić. I na koniec oczywiście Bitcoin. Bitcoin także generuje sygnały prowzrostowe, ponieważ także tutaj widać krótkoterminową formację podwójne dno, więc utrzymanie nad poziomem 20,5 tysiąca dolarów jest kluczowe, ponieważ za każdym razem jak tak jest, Bitcoin wspiera popyt na ryzyko, czyli wspiera indeksy giełdowe, żeby kontynuowały tendencję wzrostową, więc bądźmy bardzo czujni, jakie sygnały płyną także z Bitcoina, a pamiętamy, że Bitcoin wybija się z bardzo niskiej zmienności na przestrzeni ostatnich dni, a doświadczenie podpowiada, że takie wybicie generuje bardzo mocne impulsy, więc jestem bardzo ciekawy, czy faktycznie będzie i tak podczas dzisiejszej sesji, że Bitcoin będzie sygnalizował wzrost popytu na ryzyko w skali globalnej. Na koniec polskie aktywa. Na chwilę obecną widzimy lekką korektę na polskich obligacjach, próbę walki o ten poziom 8% na rentowności polskich dziesiątek, ale euro złoty i dolar złoty na razie nie reagują, czyli utrzymują te poziomy, które są bardzo korzystne, które zwiastują umocnienie krajowej waluty w krótkim terminie, więc naprawdę bądźmy bardzo optymistyczni, bo sygnały ku ryzyko widać także na polskich aktywach i na polskiej giełdzie, która zbliża się na indeksie WIG20 do poziomu 1500 punktów i tu także widzimy, że popyt na ryzyko atakuje i bądźmy gotowi, że faktycznie będziemy przechodzić te następne opory, zbliżać się do następnych i osobiście uważam, że takie podsumowanie tego szybkiego komentarza po decyzji ECB jest takie, że spodziewam się, że te informacje plus dane makroekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych wywołają dzisiaj presję na ryzyko, a każdy inny scenariusz będzie dla mnie zaskoczeniem i będzie świadczył o zmianie znowu sentymentu. Jeszcze raz podkreślam, dzisiejsza sesja jest testem sentymentu. A jeżeli chcesz się nauczyć inwestowania, to pakiet edukacyjny XTB jest dla Ciebie. Tam przypominam na dole link w opisie i przypominam jeszcze, że tematem tego, co jest teraz najważniejsze, jest to, czy ECB uratuje euro, czyli czy doprowadzi do wzrostu wartości europejskiej waluty. Jeszcze raz zachęcam do tego, żeby zaznajomić się z tym materiałem edukacyjnym. Tam na dole link w opisie. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, a dzisiaj stopy zwrotu. Pozdrawiam.